Bardzo dużo kolców, praktycznie same kolce na razie i nie ma żadnego power-upa. Zgadnijcie, co trzeba zrobić. Przytankować, tak jest! O! Jeszcze raz! Ci tankujemy! Au! Czy mi się przydało? Co mnie dotknęło, niestety nie wiem. Siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Mario Forever. Tak się okazuje, moi drodzy, że niedawno powstał kolejny świat tej serii Mr. Mickey'ego, świat drugi. Mówiłem przy poprzednim nagraniu, że moim zdaniem ta seria Better World będzie się cechować wysokim poziomem trudności oraz dużą zręcznością. I mam wrażenie, że świat drugi pokazuje to jeszcze dokładnie niż świat pierwszy, a więc zerknijmy sobie do tego świata drugiego. Z jednej strony jest to świat wodno-lądowy, czyli światy, które raczej już kojarzymy, czy to z oryginalnego Mario Forever, czy to z innych produkcji, ale mamy także elementy moim zdaniem hardcore'u, może nawet elementy Kaizo i dużo po prostu takich kolców. Dziwne jest to, ale z jednej strony to rozumiem, ale dziwne jest to, że przy samym starcie poziomu słyszymy dźwięk Thwompa i jest to coś, z czym ja kiedyś się mierzyłem, tworząc etapy w Quick Team Fusion. Coś takiego miałem i wiem mniej więcej jak naprawić. Natomiast jak pewnie możecie zauważyć, tu jest bardzo dużo kolców, praktycznie same kolce na razie i nie ma żadnego power-upa. Ewidentne nawiązanie do hardcore'u. Też tego świata Krista, Hardcore 3, wcześniej Beyond World. Nawiązania są ewidentne. Możemy jakby coś tutaj nawet uderzyć głową dużym Mario. Nie ma ryzyka, że po prostu zniszczymy cegłę i nie będziemy w stanie przejść. To jest akurat dobrze zrobione. Tutaj mamy profilaktycznie grzybka. No i wiadomo, żeby tutaj zniszczyć cegły. A tutaj zgadnijcie, co trzeba zrobić. Przytankować, tak jest. Trzeba przytankować, żeby dalej móc kontynuować ten poziom. A teraz z kolei musimy poczekać na platformę, która idzie po bardzo długim odcinku. W mojej opinii trzeba czekać za długo. W najgorszym przypadku w okolicach nawet 15 sekund, niestety. Ja bym zrobił tak, że ta platforma jest statyczna. Coś jak na przykład w oryginalnym Pierce 2. Ta platforma jest statyczna i dopiero kiedy Mario nadepnie na tę platformę, to ona przesuwa się w prawo. Już coś takiego widziałbym chętniej. Ale pierwszy poziom zrobiony, który już pokazał, że nie będzie tutaj absolutnie łatwo, ale proszę mi wierzyć, że będzie po prostu coraz trudniej. Będzie coraz trudniej. Muzyka o takim bardzo pozytywnym brzmieniu, ale to wcale nie oznacza, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie jak muzyka pop. Wręcz przeciwnie momentami. Znowu dużo kolców. Ale przynajmniej dostajemy power-upa dość szybko, bo w pierwszym poziomie dostaliśmy go bardzo późno. Jakby coś tam na lewej stronie, gdzie są te pytaniki oraz monety, nie ma tam nic ciekawego poza monetami. Jeśli ktoś zbiera monety, jak najbardziej można tam pójść, ale jeżeli ktoś czuje, że tam jest power-up albo one-up, no to może się rozczarować. Chyba że ja po prostu źle pamiętam. No tutaj trzeba takie skoki wykonywać. O, pum, pum. No, bardzo tricky momenty. A tutaj mamy trującego grzyba jakby coś. I kolejny tricky moment. Trzeba się zmieścić pomiędzy kolcami. I nie ma strzałki pomocniczej, kiedy Mario jest nad planszą. Przydałoby się. Mamy Fire Flowera, może się przydać, żeby skosić właśnie to towarzystwo. Mamy wskazówkę, że te platformy się zawalają. Ale jeżeli na nie naskoczymy teraz, to nic się nie dzieje. Swoją drogą nie polecam aż tak na maksa wyskakiwać, bo możecie przez przypadek platformę aktywować. Mi się co prawda to nie zdarzyło, ale kto wie. Mamy Bitruta. On się może sytuacyjnie przydać w tym poziomie. Zaraz wam wyjaśnię. Możemy wziąć tego buraka. Dobra. Mamy tutaj rurę i możemy odblokować przejście, ale nie będę do tej rury wchodził. Na razie nie chcę wchodzić do tej rury. Na razie spróbuję ich skosić dokładnie. Jeżeli wejdziemy do tej rury, przeniesie nas do samego końca poziomu. I uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Czyli mamy alternatywną drogę przejścia poziomu. Jeżeli mamy buraka, ale z drugiej strony, znaczy inaczej, wychodzimy po prostu z tej rury, która jest widoczna na ekranie, gdybyśmy mieli Bitruta, ale z drugiej strony,
Czy ten odcinek po tej rurze zablokowanej cegłami jest długi? Absolutnie nie. Więc de facto gracz mało zyskuje na tym, że ma Bitruta. Rozumiem intencje Mr. Mickiego, ale może trzeba było troszkę wydłużyć ten fragment, żeby faktycznie opłacało się odblokować tę rurę. A teraz z kolei mamy poziom bardzo podobny do poziomów światach rzymskich w 13.3 Mr. Przemistrza, czyli mamy dużo wąskich skoków, dużo kolców, muzyka z Super Mario 64. Ale w dalszej części tego poziomu pojawią się także biblastery. Uważam w ogóle swoją drogą, że ten poziom jest mieszanką rzymskiego 13.3 oraz mojego Deleted World A. To jest taka mieszanka według mnie. Albo to ja na siłę szukam porównań do moich produkcji. No czasami tak się zdarza, że coś na siłę próbuję robić. No, jest to też możliwe. O właśnie, mamy biblastery. I podobnie jak w poziomie alternatywnym Deleted World trzeba uważać, żeby od tych bullet billi się nie odbijać za wysoko. No i mamy też ogniste kulki pod wodą. No coins! Rozumiem to, rozumiem. Na początku tego poziomu był one-up. Gwarantowany. Więc tak de facto po co monety? Tutaj jakby coś jest trujący grzyb. Więc po co monety na dobrą sprawę? Rozumiem Mr. Mickiego. Aj! Prosty hit. No tu trzeba uważać. O! Nie opłaca mi się brać. No tu z jednej strony musimy wykonywać wąskie ruchy pod wodą, ale z drugiej strony mamy cip-cipy, które się losowo respią i czasami nie mamy po prostu na to wpływu. Teraz akurat nie miało to miejsca, ale czasami możemy być zaszachowani przez RNG, przepraszam, przez RNG, o. Dobra, no tu nie ma marginesu błędu. Ogólnie uważam, że ten świat ma bardzo mało power-upów, tak globalnie patrząc. Ale checkpoint jest tuż, tylko... Dobra, udało się. Udało się. Mario się cieszy, ale jeszcze całkiem droga przed nami. Na szczęście Mr. Mickey dał dużo czasu. To jest plus. To jest na pewno plus. Ajajaj. Dobra, ale przechodzimy dalej. Ja jakby nie liczę na to, że przejdę to bez straty życia. Może kiedyś, ale... Aj. No i tutaj one-upa dosłownie przy checkpoincie nie ma, ale jest chwilę później. Dobra, tylko trzeba wrócić na odpowiedni rytm. Dobra. Tu jest grzybek koloru czerwonego, a tu jest grzybek koloru zielonego, więc mamy one-up. Okej. Też dobre. Uważam, że dawanie one-upa w tym poziomie jest dobrym pomysłem. Znaczy, gdyby nie było one-upów, nie wiem, czy cośkolwiek poważnego by się stało, ale dobrze, że jest. A, idź! A idź counter 1. Chyba, że jeszcze wcześniej powiedziałem a idź, ale nie pamiętam. I teraz muszę poczekać. Uważam, że niektóre fragmenty w tym poziomie wymagają braku tych czerwonych rybek, które losowo się respią. Na przykład u mnie w poziomie Deleted World A są momenty, gdzie celowo zablokowałem respienie się czerwonych cip-cipów, żeby było łatwiej, żeby nie było elementu losowości. Po drugie, w Deleted World A zrobiłem te automatyczne, obracające się biblastery, żeby też zmniejszyć losowość. A tu z kolei musimy zrobić takie absurdalne ruchy. O! Jeszcze raz! No muszę przyznać, że tolerancja, jeśli chodzi o potencjalne topienie się Mario, jest wyjątkowo łaskawa w tej grze. Mario był chyba sam sprite'em już pod wodą, ale gra nie uznała tego, że traci życie. O, i to jest moim zdaniem bardzo losowy moment. W dużym stopniu zależy, jak rakiety wystrzelą oraz jak cip-cipy będą wędrować. No teraz na przykład nie wiem, czy miałem jakieś szanse na unik. Dobra, żeby teraz głupoty nie zrobić. Czy jest jakaś rybka? Jest rybka. Nie wchodzimy do rury. Teraz dopiero. Jeżeli będzie kolizja pomiędzy Mario a rybką i Mario nawet będzie w tej rurze, to Mario zginie. Trzeba na to bardzo uważać. Mi się niestety to zdarzyło, a po drugie, jak wychodzimy z rury
i spróbujemy płynąć w lewo, nic tam nie ma i nie będziemy w stanie z powrotem do rury wrócić. Nie wiem, czy to Mr. Mickey planował, ale jeżeli szukamy jakichś dodatkowych rzeczy po wyjściu z rury, to nie dość, że nic nie znajdziemy, to jeszcze nie wrócimy i musimy stracić życie, czyli sprowokować Mario do tego, żeby się utopił. Dziwne. No i zamek. Zamek też będzie trudny. Zamek jest z kolei podobny do 13-4. Nigdy nie zrozumiem gimmicku dawania strzelających piranii bardzo blisko górnej krawędzi ekranu. Nigdy tego nie zrozumiem, niestety. Na przykład teraz właśnie. Dlaczego autorzy dają strzelających przeciwników, gdzie trajektorii lotu nie widać? Może strzałki pomocnicze, gdyby były, coś by pomogły. Nie rozumiem tego. W ogóle u siebie w Deleted World, a także zmieniłem fizykę kulek pod wodą. I uważam, że coś podobnego tutaj też by się przydało. Co mnie dotknęło, niestety nie wiem. Niestety nie wiem, co mnie dotknęło. Muszę zobaczyć na nagraniu. Może jestem ślepy? Ale nie potrafię powiedzieć, co mnie wtedy dotknęło. Dobra. Tu z kolei fajna rzecz, bo wbijamy one-upa i dopiero po dłuższym czasie jesteśmy w stanie tego one-upa zdobyć. Czy to jest nawiązanie do mojego poziomu dla świata Dantego? Nie wiem. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Bo ktoś przede mną też mógł to zrobić, tylko po prostu mam takie skojarzenie. No niestety! Gracz może spamować przycisk skoku, a i tak obrywa od końca. Ło! Dobra, nie zdążyło wyjść, super. O! Znowu close moment. Patrzcie, czy mi się opłaca tego Fireflowera brać? Nie wiem, ale na pewno opłaca mi się zejść na dół. I powiedzcie mi proszę, jakie miałem tutaj szanse na unik. Dlatego nie lubię losowo respiących się rybek. Gdy etap jest wąski, dodajmy, gdy poziom jest wąski. O, i tutaj musiałem znowu przytankować. Niestety to jest dla mnie niezrozumiałe. Udało się zmieścić. Też trudny moment pod względem zręczności. Wyjdzie? Niestety wyszło. Ta druga również. Uwaga. Dobra. Tu muszę poczekać znowu. No dobra. Pewna część już za nami, ale dalej checkpointa nawet nie ma. Ludzie. Przepraszam, że to powiem, ale nauczcie się umieszczać strzelające piranie w takich miejscach, że pirania może strzelać, kiedy jest na ekranie. Bo po pierwsze, tej piranii nie widziałem, po drugie, kul ognia również nie widziałem. To akurat to, że oberwałem rotodiskiem, to jest mój błąd. Ale wymierzcie pewną odległość, proszę was, żeby nie było takiego elementu zaskoczenia. Albo naprawcie fizykę. Dobra, tu mamy z kolei element z trąbami, czyli coś z jednej strony podobnego do 13-4 rzymskiego, ale z drugiej strony na innej zasadzie. Bo my musimy w sumie nie pod trąbami, a raczej nad tymi trąbami. No właśnie. Dobra.
klasyka, jeśli chodzi o ten świat. Ci tankujemy, au! O, patrzcie. No to jest chyba dobre do zraszowania, chociaż i tak oberwaliśmy. Patrzcie, gdyby tutaj czerwona rybka się zrespiła, nie miałbym szans na unik. Więc tutaj miałem akurat farta. A mogła się zrespić. Matematycznie była na to szansa. Na przykład teraz! Na przykład teraz! I rzutem na taśmę uciekłem. Ja nie oskarżam Mr. Mickey'ego o to, że nie testował, bo na pewno poziomy były testowane. Ale RNG jest bardzo, ale to bardzo zależne w tym poziomie, bardzo. Na szczęście udało nam się już wyjść z tego miejsca. Co ciekawe, wychodzimy od razu na powierzchnię. Jak to Mr. Mickey widział? Że jesteśmy de facto w zamku, ale on jest na powierzchni, czy inaczej miało to wyglądać? Pozwolę sobie porównać do Minecrafta. W Minecrafcie jest taki biom, który się nazywa Badlandy. Swoją drogą Badlandy były nawiązaniem też do Little World. I taką motywacją oraz odniesieniem, które bardzo polubiłem, ale chodzi mi o to, że w Badlandach mamy kopalnię, która w sumie jest na powierzchni. No to może Mr. Mickey miał coś podobnego na myśli. Czyli zamek, który jest na powierzchni. I mamy Twompa, tylko trzeba zauważyć, że jednak animacja trzęsienia ziemi, czy w ogóle trzęsienie ekranu jest zbagowane. A jest zbagowane dlatego, że kamera nie może wykraczać poza odpowiedni teren podczas walki z bossem. Wystarczy po prostu wyłączyć event na czas walki, czyli na czas na przykład trwania muzyki, albo najlepiej kiedy boss jest. Na pewno da się to zrobić. A patrząc na to, Bowser chyba jest najłatwiejszą rzeczą w tym świecie. Okej, jeszcze jeden hit. Czasami niestety mi się buguje zakończenie poziomu. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze. Spójrzmy. No udało się zrobić na szczęście świat drugi sprawnie. I nie obawiamy się, że Mario się utopi, bo się jednak nie utopi. Jezu, ale fart! Słyszeliście to? Mario oberwał, ale nie zdążył zginąć. Dlatego jesteśmy przeniesieni już do Kastenki. Super, dobra, udało się. Ha! Zamek odlatuje w kosmos! Jest zrobiony świat drugi. W mojej opinii trudniejszy niż świat pierwszy oraz jeszcze bardziej uwypuklający. Na czym polega Mario Forever Battle, bo moim zdaniem opiera się na bardzo dużej zręczności. Coś już graniczącego z Kaizo nawet. Możecie dać znać w komentarzach, czy to już jest Kaizo, czy jeszcze nie. Moim zdaniem to jeszcze nie jest Kaizo, ale niewiele brakuje. Może następne światy Mr. Mickey'ego będą swego rodzaju Kaizo, zobaczymy. Ale no na pewno Battle Wars ma swój klimat. Zręczność tutaj jest absolutnie na pierwszym miejscu. Dzięki za oglądanie. Możecie, tak jak wspomniałem, dać znać w komentarzach, sorki, co o tym sądzicie. Uważam, że sensownie poszedł mi ten świat. Co prawda nie bez żadnej śmierci, bo troszkę było wywrotek, ale dalej uważam, że to był udany gameplay. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.